Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani magister Paulina Kościelniak z Zakładu Ekologii. W trakcie wykładu dowiemy się, w jaki sposób drzewa reagują na suszę i jaką rolę w ochronie drzew przed deficytem wody odgrywa prawidłowo wykształcony system korzeniowy. Kluczowym czynnikiem wpływającym na przebieg zachodzących w ekosystemach leśnych procesów biologicznych jest dostępność wody. Tymczasem jej brak staje się coraz dotkliwszy. Na około 30% powierzchni wszystkich lądów występuje jej deficyt, a na około 15% pojawiają się krytyczne niedobory opadów, zaspokajające tylko 25% rocznego zapotrzebowania roślin na życiodajny płyn. W najbardziej pesymistycznych wariantach prognozowanych zmian klimatu przewiduje się nie tylko wzrost temperatury o prawie 5 stopni pod koniec obecnego stulecia, ale i częstsze występowanie anomalii pogodowych łączących fale upałów z długotrwałym deficytem opadów. Dla przykładu, występujące w latach 2018-2019 anomalie pogodowe, zwiększające w niektórych regionach Europy temperaturę o ponad 4 stopnie Celsjusza i dramatycznie obniżające się wielkości opadów, doprowadziły do występowania suszy o niespotykanym natężeniu na większości obszarów naszego kontynentu. Skutkiem tego był wzrost śmiertelności roślin i obniżenie produkcji roślinnej o ponad 20%. Zmiany warunków środowiskowych wpływających na ekosystemy lądowe na całym świecie już doprowadzają do zmian kondycji występowania oraz zasięgu gatunków. Chociaż drzewa przystosowały się do pojawiających się epizodów suszy, reagując wzrostem korzeni w kierunku wilgotnych obszarów gleby, dramatyczne zmiany warunków środowiskowych uwarunkowane znaczącym ograniczeniem dostępności wody w warunkach globalnego ocieplenia będą prowadzić do obniżenia kondycji wielu gatunków drzew, w tym dębów. Chociaż przewiduje się, iż dęby mogą nawet poszerzyć obszar swojego występowania w przypadku najłagodniejszego przebiegu zmian, to ziszczenie się najbardziej pesymistycznych prognoz zmian klimatu i wzrostu temperatury będzie stanowiło zagrożenie również dla nich, prowadząc do ich wycofania się z dużej części obszaru Europy. Ma to znaczenie szczególnie dlatego, że jako długowieczne organizmy o rozbudowanej koronie drzew są szczególnie narażone na intensywną utratę wody, co w konsekwencji prowadzi do ich osłabienia i obumierania. Prognozowana jest bowiem intensyfikacja defoliacji na wielu obszarach Europy, a już mamy do czynienia ze znaczącą redukcją ulistnienia korony na ponad 46% stanowisk dębu szypułkowego i bezszypułkowego. Ciągły wzrost udziału uszkodzonych i zamierających drzewostanów dębowych, istotnego pod względem przyrodniczym i gospodarczym gatunku, dowodzi, że wpływ zmian klimatu na stan lasu nie jest kwestią odległej przyszłości. Należy jednak podkreślić, że drzewa nie są bierne wobec występowania okresowo niedoborów wody i wykształciły cały szereg mechanizmów pozwalających unikać lub tolerować suszę. W dzisiejszym wykładzie skupię się na systemach korzeniowych, które podobnie jak i cała roślina rozwinęły różne strategie radzenia sobie z suszą. Te strategie można podzielić na te, które umożliwiają roślinom unikanie niskiego potencjału wody i takie, które umożliwiają im tolerowanie odwodnienia. Strategia unikania niskiego potencjału wody opiera się na mechanizmach utrzymujących zbilansowany stan wodny roślin, tak aby tempo utraty i poboru wody pozostawało zrównoważone. Można do nich zaliczyć przymknięcie szparek, ograniczenie wzrostu pędu prowadzące do wzrostu stosunku korzeni do pędów, a w przypadku systemu korzeniowego możemy zaobserwować zwiększenie produkcji drobnych korzeni, wzrostu korzeni w głąb, czy też gromadzenie substancji obniżających potencjał wody komórek. Jednakże kiedy susza staje się zbyt silna, roślina aktywuje mechanizmy pozwalające tolerować jej natężenie i chroni komórki przed uszkodzeniem, głównie poprzez działanie substancji ochraniających i białek bądź modyfikację średnicy elementów przewodzących ksylemu, zmniejszając prawdopodobieństwo kawitacji. Systemy korzeniowe drzew odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu i wydajności produkcyjnej, determinując odpowiedź drzew na czynniki środowiskowe, w tym stresowe.
System korzeniowy jest jednak wyjątkowo zróżnicowany i różne jego komponenty mogą reagować różnie. Stosunkowo wysoka specyficzna długość korzeni, cienkie, drobne korzenie i liczne wierzchołki korzeni chłonnych mogą sprzyjać szybkiemu wchłanianiu wody opadowej z górnych warstw gleby. Jednakże w wyniku wysychania wierzchnich warstw gleby w okresach przedłużających się susz zwiększy się ryzyko zawierania takich drzewostanów. Płytkie umiejscowienie fizjologicznie bardzo aktywnych korzeni chłonnych, odpowiedzialnych za zapewnienie wystarczającej ilości wody w latach sprzyjających, naraża je szczególnie na przesuszenie i zamieranie, zwłaszcza podczas jednoczesnego występowania długotrwałych susz i fal upałów. W trakcie suszy większą rolę odgrywają jednak głębokie pokłady wody, z których roślina potrafi pozyskiwać większość wody wykorzystywanej w procesie transpiracji. Zwiększenie produkcji korzeni pionierskich oraz zmniejszenie proliferacji korzeni drobnych w wierzchnich warstwach gleby, a przede wszystkim wykształcenie długiego korzenia palowego ułatwia strategiczne pozyskiwanie zasobów z głębszych warstw gleby przy jednoczesnej optymalizacji kosztów inwestycji w korzenie i prowadzi do większej odporności na długotrwałe okresy niedoboru wody drzew. Zatem od charakterystyki korzeni głębiej penetrujących glebę będzie zależała kondycja drzewostanów. Nadzwyczajna wrażliwość korzeni na szerokie spektrum czynników środowiskowych odpowiada za mechanizmy rozwojowe umożliwiające wzrost i rozgałęzianie się korzeni w obszarach gleby, których zasoby wody są stosunkowo obfite. Odpowiedzią systemu korzeniowego na ograniczenie dostępności wody może być zatem modulacja jego architektury i alokacji biomasy w celu maksymalizacji pobierania wody z przypowierzchniowych warstw lub wody opadowej. Inną strategią przyjętą przez systemy korzeniowe może być ukierunkowany wzrost w głąb gleby w kierunku pokładów wody znajdujących się w głębszych warstwach gleby. Zatem to od przyjętych strategii radzenia sobie z suszą zależeć będzie przeżycie roślin. Czynnikiem kluczowym regulującym to, czy i jak korzeń będzie podążał za wodą, jest gradient potencjału wody wynikający z tempa wzrostu korzeni. Tempo to jest natomiast konsekwencją pełnionych przez nie funkcji, tak więc korzenie palowe czy pionierskie, cechujące się dużym tempem wzrostu, są w stanie wytworzyć gradient potencjału wody zapewniający ukierunkowany wzrost w obszary zasobne w wodę i wytwarzanie korzeni bocznych w tych obszarach. Ma to związek z gradientem poziomu Auxyn. Gradient potencjału wody u wolno rosnących drobnych korzeni sprzyja ich rozgałęzianiu, zatem w trakcie suszy większą rolę odgrywają głębokie pokłady wody, z których roślina w większości ją pozyskuje poprzez rozbudowany system palowy, od którego występowania będzie zależała zatem kondycja drzewostanów. Zatem poznanie, w jaki sposób formowanie architektury systemu korzeniowego moduluje odpowiedź funkcjonalną drzew przy ograniczonej dostępności wody, wielokrotnie doświadczaną podczas ich wieloletniego życia, jest kluczowa dla wzrostu dębów w warunkach zmieniającego się klimatu. Odpowiedź i rola tego organu jest bowiem niewystarczająco poznana, a więc w jaki sposób regulacja wzrostu korzeni o różnej charakterystyce może być związana z różnymi strategiami podczas suszy, jaka jest rola płytko i głęboko umiejscowionych korzeni i jaka jest zmienność ich cech zarówno morfologicznych, jak i anatomicznych, a przede wszystkim jak i w jakiej konfiguracji czynniki molekularne regulują procesy wzrostu różnych korzeni w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Wymaga to dogłębnego wyjaśnienia, ponieważ wiele aspektów związanych z formowaniem systemu korzeniowego zachodzi na bardzo wczesnym etapie ich wzrostu. Zasadne wydaje się szczegółowe omówienie powstawania i wzrostu korzeni zarówno zarodkowych, jak i bocznych. Zdolność korzeni palowych do penetracji zwartych warstw gleby wynika z większego rozmiaru wierzchołka korzenia i jego szybkiego wydłużania, ponieważ komórki merystematyczne korzenia palowego mają przewagę fizjologiczną i mechaniczną nad komórkami merystematycznymi innych typów korzeni, np. korzeni bocznych, wynikającą z jego strukturalnej charakterystyki. Rzeczywiście wzór rozwoju postembrionalnego korzenia może być i najczęściej jest prostą konsekwencją obecności i organizacji początkowych komórek zlokalizowanych w komórkach merystemu wierzchołkowego korzenia zwanego ram. Ablacja ram, czyli jego usunięcie w warunkach deficytu wody, powoduje powstanie silnie rozgałęzionego płytkiego systemu korzeniowego, wskazując na istotną rolę korzenia palowego w architekturze systemu korzeniowego do pozyskiwania wody z głębszych warstw gleby. Takie płytkie rozmieszczenie korzeni będzie sprzyjać poborowi wody w warunkach jej obfitości, ale jest z pewnością niekorzystne podczas jej deficytu, szczególnie na mocno przepuszczalnych podłożach.
Sam wzrost i rozwój korzeni kontrolowany jest przez szereg czynników wewnętrznych biorących udział w złożonych szlakach sygnalizacyjnych. Dynamiczny wzrost korzeni jest wynikiem nie tylko wielkości ram, ale również szeregu hormonalnych interakcji wpływających na biosyntezę, transport, dezaktywację, percepcję, szlaki sygnałowe oraz regulację rozwoju, utrzymania i funkcji pamięci samego ram. Auksyna kontroluje wydłużanie się korzeni poprzez regulację tworzenia i wydłużania komórek merystematycznych w rosnącym korzeniu. Stokininy z kolei, wpływając na różnicowanie komórek, są czynnikiem raczej ograniczającym wydłużanie korzeni. Same hormony roślinne działają ponadto zarówno synergistycznie, jak i antagonistycznie. Nie tylko te dwa wspomniane hormony spośród wielu innych hormonów występujących w roślinie mają przeciwstawną rolę. Również kwas abscysynowy i auksyna wykazują przeciwstawne działanie podczas stresu suszy, bowiem wysoki poziom kwasu abscysynowego zmniejsza poziom auksyny, co powoduje zahamowanie wzrostu korzeni. Podobną zależność z auksyną wykazuje inny hormon, etylen, którego odpowiednie nagromadzenie indukuje akumulację auksyny w komórkach merystemu apikalnego korzenia, będącego centrum sterowania wzrostem korzenia, co zaś w konsekwencji hamuje wydłużanie i różnicowanie komórek, a w dalszej kolejności reguluje rozwój różnych elementów systemu korzeniowego. Zatem dynamiczny wzrost korzeni, także podczas stresu suszy, jest wynikiem wielopoziomowych interakcji między różnymi hormonami roślinnymi. Rozwój korzeni, jak również regulacja hormonalna są kontrolowane przez określone geny lub grupy genów klasyfikowane jako czynniki złożone. Geny kodujące kluczowe czynniki transkrypcyjne, prekursory hormonów i białka regulatorowe wspólnie wpływają na funkcjonowanie korzenia palowego i odrastających od niego korzeni bocznych. Uruchomienie szybkiej i skutecznej odpowiedzi na poziomie fizjologicznym ma swój początek w przeprogramowaniu ekspresji genów przez mikroRNA. Cząsteczki mikroRNA to klasa małych RNA, które są coraz częściej uznawane za ważne modulatory ekspresji genów na poziomie potranskrypcyjnym. Regulacja ta może odbywać się poprzez degradację matrycowego RNA, czyli RNA, które zawiera informację genetyczną o sekwencji poszczególnych białek, lub w wyniku zahamowania translacji, uniemożliwiając biosyntezę, czyli powstawanie białek. Jednakże mikroRNA może działać również pozytywnie, indukując transkrypcję genów poprzez oddziaływanie z regionem promotora genów, czyli sekwencji, od której rozpoczyna się transkrypcja genów. Ich wzrastająca ilość podczas suszy pozwala je zatem zakwalifikować do potencjalnych regulatorów ekspresji genów wpływających na reakcję stresową, uznając je za istotne składowe nabywania tolerancji. Jak więc działają mikroRNA w odpowiedzi na deficyt wody? Roślinne mikroRNA, będąc głównie regulatorami czynników transkrypcyjnych, oddziałujących na ekspresję licznych genów o potencjale aklimatyzacyjnym do suszy i determinujących równowagę między mikroRNA i genami, optymalizuje wzrost korzeni, który bez nich byłby zaburzony lub całkowicie zahamowany. Tak jak już wcześniej wspomniałam, podobnie jak wzrost i rozwój korzenia kontrolowany jest przez złożone szlaki sygnalizacyjne, tak też produkcja i działanie hormonów jest efektem uruchamiania i aktywności szeregu cząsteczek regulatorowych, w tym mikroRNA. MikroRNA nie tylko reguluje ekspresję określonych genów, ale działa również bezpośrednio na szlaki transdukcji sygnału hormonalnego, wpływając na hormonalną regulację wzrostu korzeni. Zdolność czynników wewnętrznych do wieloaspektowej i wielopoziomowej regulacji odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiskowe jest szczególnie istotna dla wzrostu wieloletnich organizmów zmuszonych do posiadania całego wachlarza narzędzi optymalizujących pozyskiwanie wody w długim okresie w tym samym miejscu wzrostu. Zrozumienie interakcji mikroRNA z innymi komponentami molekularnymi, takimi jak geny, czynniki transkrypcyjne i hormony roślinne, może zatem być pomocne w wyjaśnieniu złożonych szlaków kontrolujących rozwój i funkcjonowanie korzeni.